Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do krótkiej recenzji dwóch testerów USB. Są to testery do pomiaru napięcia, prądu, mocy, na przykład Waszych ładowarek do urządzeń mobilnych. Są to testery marki FNIRSI i modele FNB48P oraz model C1. Oba testery wyposażone są też w funkcję oscyloskopu. No i oba testery mają też łączność Bluetooth, dzięki czemu możemy odczytywać pomiary nie tylko na wyświetlaczach tych testerów, ale również na przykład w aplikacji na naszym telefonie czy też komputerze. Jeżeli chodzi o budowę i wykonanie poszczególnych urządzeń, to zacznijmy sobie od modelu FNB48P. On jest tutaj, jak widzicie, dostarczany w takim specjalnym pudełku. Wewnątrz oczywiście znajdziemy tester, no i tak ten tester wygląda. No i teraz, jak widzicie, po środku mamy duży wyświetlacz, na którym będziemy mogli sobie odczytywać wszystkie parametry. Za chwileczkę go zobaczycie. Obudowa wykonana z jakiegoś stopu metalu, czyli bardzo solidna konstrukcja. Wszystko tutaj, jak widzicie, zamknięte wewnątrz urządzenia. Dwa złącza USB typu A, czyli ta wtyczka, oraz tutaj gniazdo po mojej prawej stronie. Natomiast na dolnej krawędzi znajdziemy takie złącza jak wejście USB typu C, wejście micro USB oraz wyjście USB typu C. Jest też przełącznik do zarządzania funkcją Power Delivery. No i od góry mamy tutaj panel sterujący, czyli specjalny przycisk do obsługi funkcji tego testera, przycisk mechaniczny back oraz wyjście micro USB do podłączenia tego miernika na przykład do komputera celem aktualizacji jego oprogramowania. Tak więc konstrukcyjnie tak ten miernik wygląda. Zaraz sobie go uruchomimy. Teraz przejdźmy sobie do modelu C1 i zobaczmy, jak ten miernik się prezentuje. Zapakowany w metalowe opakowanie. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to znacznie mniejsze urządzenie. Aczkolwiek jeżeli chodzi o jego możliwości, to są praktycznie takie same jak w przypadku tego większego modelu. Tutaj również mamy duży wyświetlacz po środku, nieco mniejszy niż w przypadku modelu FNB48P, ale też myślę, że będzie bardzo czytelny. Tym razem konstrukcja otwarta, tutaj te wszystkie elementy, układy są widoczne przez te boczne krawędzie. Dwa złącza USB typu C, czyli tutaj ta wtyczka oraz gniazdo. No i też tutaj w tym miejscu jest gniazdo micro USB do podłączenia tego miernika do komputera, również celem aktualizacji jego oprogramowania. Trzy switche do zarządzania tutaj funkcjami tego miernika. No i tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o jego konstrukcję. Więc jeżeli sobie porównamy wykonanie obu tych mierników, no to według mnie tutaj oczywiście ten model FNB48P wygląda znacznie lepiej, natomiast pod względem funkcjonalności oba modele będą pełniły bardzo podobną funkcję. Zanim sobie podłączymy te mierniki, to jeszcze na chwilę się przenieśmy na stronę sklepu Banggood, z którego sprowadziłem te oba mierniki do recenzji i zobaczmy sobie takie najważniejsze ich cechy, najważniejsze parametry techniczne. No i zaczynamy od tego większego modelu, czyli modelu FNB48P. Jak widzicie, cena tego miernika na dzień dzisiejszy to 144 zł 24 grosze. Cena zawiera już tutaj oczywiście koszty wysyłki do Polski. Oczywiście też wszystkie cła i podatki są już zawarte w tej cenie, więc nic dodatkowo nie zapłacicie. Natomiast dostawa niestety z Chin, więc czas oczekiwania około 2 tygodni. Teraz jeżeli chodzi o takie tutaj informacje techniczne na tych slajdach, które producent nam przygotował, no to tutaj widzimy informacje o tej obudowie metalowej, wnętrze tego urządzenia, procesor 240 MHz ARM MF4. Mamy tutaj informacje o tych funkcjach wykrywania chipów, przewodach do analizy przewodów, które podłączamy do tego miernika. Mamy też oczywiście analizę baterii, mamy też oscyloskop, o którym Wam już wspominałem, który został w tym mierniku zawarty. Czujnik grawitacyjny, który obraca nam obraz na tutaj dowolną stronę. Mamy tutaj 6 okien, jeżeli chodzi o powiadomienia, no i też macie opisane poszczególne tutaj porty, które mamy w tym mierniku.
ale to Wam już pokazywałem. Jest też oczywiście możliwość podłączenia tego miernika do komputera, do aplikacji na komputerze lub też do aplikacji mobilnej na telefonie i też w ten sposób sobie sprawdzanie, analizowanie wszystkich wyników i też pomiarów. Jeżeli chodzi o protokoły, z którymi współpracuje ten miernik, no to jak widzicie QuickCharge 2.0 czy 0, protokoły od Huawei, Power Delivery, protokoły Samsunga. Tak więc jak widzicie jest tego trochę. I tutaj macie jeszcze wymienione parametry, więc jeżeli kogoś interesują takie szczegółowe dane, no to tutaj w tej tabelce będziecie mogli się z nimi zapoznać. Teraz przechodzimy do naszego drugiego miernika, czyli modelu C1. I jak widzicie, cena tego miernika to 160 zł 28 groszy. Również mamy darmową dostawę, no i również mamy zapłacone wszystkie cła i podatki. Natomiast czas oczekiwania też do 2 tygodni, ponieważ dostawa z magazynów w Chinach. No i jeżeli chodzi o takie tutaj informacje techniczne, to na tych slajdach widzimy tylko wymiary tego urządzenia 5 cm na 2,5 na 0,8. Natomiast wszystkie pozostałe informacje znajdziemy w tej krótkiej specyfikacji technicznej. Jeżeli chodzi o obsługiwane protokoły, to jak widzicie protokoły od Apple, QuickCharge 2.0.3.0, Huawei protokoły, no i inne protokoły szybkiego ładowania, łącznie z Power Delivery. No i tutaj pozostałe informacje znajdziecie w tej specyfikacji. Nie będę Wam tego teraz czytał, żeby nie zabierać zbyt dużo czasu, natomiast jeżeli kogoś interesują takie szczegółowe dane, no to odsyłam Was właśnie do tej strony. Linki znajdziecie oczywiście bezpośrednio pod filmem i tam też szukajcie kodów rabatowych dla tych urządzeń, jeżeli któreś z nich Was zainteresowało. Ok, jak widzieliście, oba testery mają bardzo szerokie zastosowanie, bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o pomiary. Dlatego też świetnie sprawdzają się nie tylko w takich domowych warunkach do takich podstawowych pomiarów, ale też świetnie nadają się do serwisów komputerowych, do serwisów smartfonów, serwisów urządzeń mobilnych, gdzie oczywiście w pełni będzie można wykorzystać możliwości tych urządzeń. Natomiast wydaje mi się, że warto mieć tego typu miernik również w domu, tak żeby można było sobie sprawdzić sprawność naszych urządzeń, naszych ładowarek, naszych przewodów do ładowania i zobaczyć sobie też, z jaką prędkością tak naprawdę nasze urządzenia mobilne się ładują. Do testów wykorzystamy, jak widzicie, dzisiaj 3 ładowarki o różnej mocy, też różne przewody do tych ładowarek. Pokażę Wam, jak sprawdzić też tutaj poszczególne przewody za pomocą tych mierników. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do dalszej części recenzji. No i teraz sobie podłączymy tutaj jeden z zasilaczy do naszego miernika, złącze USB typu C. No i teraz zobaczcie, to jest pierwsze okno, w którym widzimy tutaj takie parametry jak oczywiście teraz napięcie 5,2 V. Nie mamy żadnych odbiorników podłączonych do tego miernika, więc na razie tutaj jeżeli chodzi o prąd i moc mamy tutaj 0. Poniżej będziemy widzieli podczas pomiarów minimalne, maksymalne wartości oraz wartość średnią. Od góry jest też tutaj oczywiście data, temperatura urządzenia. No i teraz przechodzimy sobie do kolejnego okna. Ten joystick u góry pozwala nam przejść do kolejnych okien. Krótkie naciśnięcie zmienia nam okno pomiarów. W tym oknie widzimy oczywiście pomiar, jeżeli chodzi o napięcie, prąd oraz moc. Kolejne okno to jest monitorowanie przewodu. Tutaj widzicie też jego od razu rezystancję. No i teraz kolejne przejście to jest oscyloskop, na którym tu oczywiście będzie rysowana krzywa napięcia i krzywa prądu. W tym momencie tutaj głównie krzywa napięcia, jak widzicie, jest tutaj rysowana. Jeżeli chcecie zmienić prędkość tutaj tych pomiarów, to wystarczy, że przytrzymacie dłużej przycisk w prawo lub też w lewo. Zobaczcie, teraz zwiększyliśmy prędkość. To już jest maksymalna i możemy też ją zmniejszyć, nawet tutaj do kilku razy. Tak więc możemy dokładnie sobie analizować tutaj w tym przypadku napięcie za pomocą tego oscyloskopu. Przechodzimy dalej, no i wracamy do tego okna, od którego zaczęliśmy. To są podstawowe funkcje, jeżeli chodzi o ten miernik. Teraz, jeżeli na tym oknie przytrzymamy dłużej w prawo, to możemy przejść do kolejnych pomiarów. Wciskając przycisk mamy OK i teraz zobaczcie, możemy wykryć, jakie protokoły obsługuje nasza ładowarka.
czyli zaznaczamy tą pierwszą opcję, wykrywanie protokołów i klikamy OK. I teraz jak widzicie, po kolei nam się tutaj wyświetlają protokoły. Protokół Apple nie jest obsługiwany przez tą ładowarkę, mamy natomiast obsługę Samsunga AFC 912V. Protokół Huawei FCP nie jest wykryty, podobnie jak SCP. Mamy Quick Charge 2.0 i tutaj jak widzicie od 5 do 20V i Quick Charge 3.0 jest 19,95V. Natomiast zobaczcie, że jeżeli chodzi o Power Delivery 65W i jak widzicie jest to ładowarka 67W, czyli praktycznie tutaj zgadza nam się to z opisem. Jeżeli byśmy zmienili ładowarkę, zobaczcie, podłączymy sobie teraz, może będzie ta ostatnia ładowarka. Poczekamy aż tam się tutaj uruchomi, protokół OK, zrobimy analizę i zobaczcie, jeżeli chodzi o tą ładowarkę marki Deco 100W, obsługuje ona tutaj protokół Apple, obsługuje BCI, mamy też obsługę protokołu Samsunga AFC 912V, również obsługa protokołów od Huawei do 12V, SCP, Quick Charge 2.0, 3.0. No i też możecie zobaczyć, że Power Delivery 3 105W, czyli producent deklaruje nam 100W, natomiast miernik wykrywa, że jest to maksymalnie nawet 105W. Tak więc dzięki takiemu miernikowi wiemy, że mamy do czynienia z bardzo wydajną, szybką ładowarką, która obsługuje wszystkie tutaj nam protokoły. To teraz zobaczmy sobie jeszcze tą najmniejszą ładowarkę. Ona teoretycznie jest ładowarką 20W. No i znowu sobie tutaj wykonamy pomiar. Zobaczmy na protokoły obsługiwane. Też jak widzicie wszystkie protokoły obsługuje ta ładowarka. I poczekajmy teraz sobie na podsumowanie wyników. I teraz jak widzicie mamy Power Delivery 22W. Ładowarka, jak producent deklaruje, 20W, czyli spełnia wszystkie. Tak więc dzięki takiemu miernikowi możecie sprawdzić, czy rzeczywiście deklarowane parametry tych ładowarek się zgadzają. No i też, czy wasza ładowarka jest w pełni sprawna, czy na przykład nie jest uszkodzona i oferuje tutaj na przykład znacznie mniejszą moc niż jest deklarowana. Tak więc jak widzicie, tutaj wszystko się zgadza. Identyczne pomiary możecie wykonać na tym drugim, mniejszym mierniku C1. On również wykrywa właśnie te wszystkie nasze ładowania. Ok, jeżeli chodzi o kolejne funkcje, teraz przytrzymując ten klawisz w lewo, mamy dostęp do takich bardziej już zaawansowanych funkcji. Tutaj oczywiście nie będę Wam tłumaczył tych poszczególnych funkcji, zresztą sam też nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi już o takie bardziej zaawansowane ustawienia. Z tego co widzę, możemy tutaj sobie jeszcze odczytać chip w przewodzie. Jeżeli przewód jest wyposażony w jakiś tutaj chip, to będziemy tutaj mogli takie wartości odczytać. Natomiast tutaj jak widzę, nie udało nam się tych wartości z tego przewodu odczytać, aczkolwiek on tutaj z tego co wiem jest taki chip wyposażony. Teraz przejdźmy sobie do tego drugiego ekranu bardziej rozbudowanego i tutaj jeżeli sobie znowu przytrzymamy w prawo dłużej przycisk, to mamy tutaj różne pomiary, które możemy sobie zapisywać w tym mierniku. Natomiast przytrzymując przycisk w lewo mamy dostęp do takiego pomiaru kalkulatora baterii, gdzie możemy sobie tutaj też różne parametry analizować i za chwileczkę sobie może jeszcze tutaj spróbujemy coś za pomocą tej funkcji zmierzyć. Jeżeli przejdziemy do tego okna ogólnego i przytrzymamy przycisk w lewo, to mamy dostęp do takich ogólnych ustawień tej naszej kostki, naszego testera, gdzie możemy zarządzać tutaj podświetleniem wyświetlacza, trybami standby, datą, tutaj temperaturą. Możemy zmieniać język oprogramowania, z tym, że tutaj tego do wyboru, z tego co pamiętam, jest język angielski i chiński. Możemy automatyczne wybudzanie ustawić, możemy też zarządzać łącznością Bluetooth, możemy ją włączyć, wyłączyć. Oczywiście też zarządzać G-sensorem, który jest wbudowany w ten miernik. Zobaczcie, że jeżeli sobie obrócimy miernik w tą stronę, no to automatycznie obraz nam się też obraca, tak więc tutaj ten G-sensor jak widać działa. Przywracanie ustawień fabrycznych, kalibracja, reset tutaj całego urządzenia. No i tutaj kolejne funkcje, które możemy sobie tutaj wybrać, ustawić w tym mierniku. Tym się oczywiście dzisiaj już nie będziemy zajmowali.
Teraz pokażę Wam, jak wygląda kwestia tutaj ładowania urządzeń podłączonych do tego miernika. Podłączamy sobie tą ładowarkę 20W do miernika. Podłączamy sobie też nasze urządzenie, które będziemy chcieli ładować. No i zobaczcie, na telefonie jest szybkie ładowanie, natomiast jeżeli chodzi tutaj dokładne parametry, to jest to 10 W, więc nie jest to aż tak szybko, jak tutaj producent nam oferuje, ponieważ ta ładowarka, jak widzieliście, z ładowarką 20W i tutaj zmierzyliśmy miernikiem, że rzeczywiście potrafi ona tutaj te parametry osiągnąć. Natomiast w tym momencie mamy tutaj maksymalnie, jak widzicie, 13,87 W i średnia to jest 10,38 W, jeżeli chodzi o ładowanie naszego telefonu. No i teraz zobaczmy, podłączymy sobie tą naszą najszybszą ładowarkę. No i jak widzicie, tutaj został niestety wykryty protokół Apple 2.4, no i ta prędkość ładowania jest praktycznie bardzo słaba, tylko 2,32 W. To teraz zobaczmy sobie to samo tylko na naszym drugim mierniku i zobaczmy, jak to tu będzie wyglądało. Tym razem musimy podłączyć sobie zasilanie pod miernik i następnie wpinamy się do naszego telefonu bezpośrednio w ten sposób. I zobaczcie, szybkie ładowanie na telefonie, natomiast zobaczmy sobie na mierniku. I teraz na tym mierniku C1, jak widzicie, że mamy teraz tutaj protokół USB 2.0 wykryty i ładowanie z tej ładowarki jest 16W. Jeżeli sobie teraz podłączymy tą oryginalną ładowarkę od tego telefonu do miernika, no to zobaczmy, co się będzie działo. Szybkie ładowanie i jest tryb turbo, czyli ta nasza ładowarka pracuje w tym najszybszym trybie. I zobaczmy, tutaj mamy 67 W maksymalnie, natomiast zobaczymy, ile będziemy w stanie osiągnąć na tym mierniku. Jak widać, tutaj rośnie nam, mamy już 43 W. Zobaczymy, czy dojdziemy do tych 67. No jak widać, tutaj miernik nam się zatrzymuje w granicach 58 W. Jest to oczywiście bardzo szybkie ładowanie, natomiast jeszcze nie jest to, co producent nam tutaj deklaruje specyfikacji. Czyli jak widzicie, w tym momencie nasz telefon nie może w pełni wykorzystać możliwości tej ładowarki. No to zobaczmy sobie teraz tą najsłabszą ładowarkę 20W. Podłączymy sobie ją do tego miernika. No i zobaczmy, szybkie ładowanie na telefonie, informacja. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj dokładne parametry, to jest to około 10-11 W. Teraz nas skacze do 13. Zobaczymy, czy coś więcej jesteśmy w stanie osiągnąć. No jak widać, to są maksymalne możliwości, jakie ten telefon potrafi odebrać z tej ładowarki, czyli mamy tutaj około 13 W. I teraz zobaczcie sobie jeszcze ładowanie laptopa za pomocą tych ładowarek. Teraz mamy podłączoną tą najmocniejszą ładowarkę 100W, natomiast jeżeli chodzi o ładowanie tego komputera, 20V, 21,190W. To jest chyba maksymalne ładowanie tego komputera, więc tutaj już nie kwestia ładowarki, ale ładowania w samym urządzeniu. Teraz próbujemy sobie ten sam przewód podłączyć do tej najprostszej naszej ładowarki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku ładowania. Jak widzicie, tutaj napięcie spadło nam do 11,8V, natomiast ładowanie mamy nadal 21W, czyli z taką samą mocą ładujemy nasz komputer za pomocą tej najmocniejszej, jak też tej najsłabszej naszej ładowarki. Podłączmy sobie teraz tą ładowarkę najsłabszą, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tutaj również mamy 11,8V, prawie 21W, jeżeli chodzi o ładowanie. No i zostaje nam ta najmocniejsza ładowarka. Zobaczmy, jak to będzie na tym mierniku wyglądało. No i jak widać też 20V i też 21,359W. Ok, tak więc jak widzicie, to są takie najbardziej podstawowe pomiary, jakie możecie wykonać za pomocą tych mierników w warunkach domowych. Oczywiście tych możliwości pomiarów jest tutaj znacznie więcej i myślę, że
osoby, które na co dzień zajmują się serwisowaniem urządzeń mobilnych, serwisowaniem właśnie elektroniki, w pełni będą mogły wykorzystać dopiero możliwości tych urządzeń. Natomiast warto moim zdaniem mieć tego typu urządzenie w swoim domu, głównie właśnie pod kątem sprawdzania sobie wydajności naszych ładowarek, sprawdzania sobie przewodów do ładowania, czy też prędkości, z jakimi nasze urządzenia mobilne się ładują, ponieważ jak widzicie, nie zawsze tutaj każda ładowarka będzie ładowała Wam z taką samą prędkością Wasz telefon i warto o tym wiedzieć, warto tutaj sobie za pomocą takich urządzeń to sprawdzać. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych testerów, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli tylko będę miał możliwości, wiedzę, żeby na nie odpowiedzieć, to oczywiście takie odpowiedzi w komentarzach też się pojawią. Ja ze swojej strony jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!